Nasza nowa siedziba przyciąga coraz więcej ciekawych osób. Tym razem odwiedzili nas chłopaki z DTF Solution. Udało nam się z nimi porozmawiać na temat systemu treningowego Mantis. Zapraszam Was na film. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Kolba TV. Dzisiaj gościmy Mateusza z DTF-u. Kto to jest Mateusz i co to jest DTF? Chyba wszyscy strzelcy wiedzą, natomiast Mati, no może kilka słów na swój skromny temat. Piotr, witam serdecznie, Witam cześć. również. Chciałem podziękować za zaproszenie. To jest jakby pierwsza rzecz. Jesteśmy tutaj u Was nie pierwszy raz. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj dotrzeć i nagrać z Wami ten odcinek. Krótko o tym, o czym powiedział Piotr na początku, czyli czym jest DTF Solutions. DTF Solutions jest firmą, która powstała 8 lat temu. I jest to firma, która od tamtego czasu nieprzerwanie zajmuje się szeroko pojętym strzelectwem praktycznym. Co to znaczy? Zajmujemy się szkoleniem, treningiem, ale też modyfikacją broni pod anatomiczne predyspozycje strzelca, czyli to, jak człowiek jest zbudowany i jak może zwiększyć swoje umiejętności strzeleckie i swoją strzelecką skuteczność, czyli połączenie celności i szybkości, mówiąc w skrócie. Mateusz, kilka miesięcy temu prosiliśmy Cię o przetestowanie jednego z systemu Mantis. Prosiłem Cię, żebyś powiedział, jakie są Twoje wrażenia, czym w ogóle jest Mantis. Okej. Z mojej perspektywy dostaliśmy chyba to 3 miesiące temu bodajże, mniej więcej. Będę szczery, ja nie jestem fanem treningu na sucho, ponieważ mam swoją filozofię na ten temat. Mantis przede wszystkim spowodował, że zacząłem strzelać na sucho. Zacząłem jest trenować. progres. Jest progres i też widzę to przełożenie. Przede wszystkim mam przyjemność z tego treningu, mam z tego frajdę, dlatego że jest dla mnie wymierny. Z tego względu, że jeżeli nie widzimy dokładnie tego, co się dzieje na tarczy, ciężko jest nam określić, czy dane pociągnięcie za spust było dobre. Mantis pozwolił mi na to, żeby przede wszystkim zweryfikować dokładnie swoją pracę na języku spustowym w momencie, kiedy przesiadłem się na inny pistolet. To był dla mnie taki naprawdę ważny punkt, który to zmienił, ponieważ dla mnie przesiadka z systemu Glock na system ZIG, która jest dość poważnym krokiem tak naprawdę, jeżeli ktoś od wielu lat strzela z danego systemu i nagle zmienia to na inny system, gdzie jest inny kąt nachylenia chwytu, inna siła nacisku na język spustowy, inny rodzaj pracy tego języka spustowego, no to jest to jakiś, tak jak powiedziałem, jest to spory krok. Mantis pozwolił mi na to, żebym mógł się do tego przygotować i lepiej przestawić, w wyniku czego ten proces chyba był trochę krótszy i prostszy. Także na pewno jest to urządzenie, które pozwala na dobrą weryfikację tego, jak wygląda aktualna praca na języku spustowym. Czyli to nie jest tylko gadżet, o którym się mówi, że jest to fajny gadżet dla młodego strzelca, żeby nie wiem, podjarał się i tak dalej, i tak dalej. To jest narzędzie do nauki, które nam pomaga w weryfikacji. Tak, w żadnym wypadku powiem więcej. Uważam, że mówiąc szczerze, to nie jest do końca gadżet właśnie dla młodego strzelca. Jest to wręcz bardziej narzędzie dla osoby bardziej doświadczonej. Z jednego prostego powodu, jeżeli chodzi o proces zrywania strzału, czyli tego uprzedzenia odrzutu, recoil anticipation, to jest coś, z czym zmaga się naprawdę duża ilość strzelców, znakomita większość. To jest normalne, ponieważ jest to naturalna reakcja, ja też. Jest to naturalna reakcja naszego organizmu, obronna przed eksplozją, wybuchem, który dzieje się w tym urządzeniu zwanym pistoletem, które trzymamy przed nami w momencie strzelania. Mantis pomaga nam odrobinę zrozumieć jakby sam proces naciskania na język spustowy, tego, co się dzieje z tym spustem, kiedy na niego naciskamy, jaki ruch pistoletu wykonujemy, kiedy naciskamy ten spust, co pozwala nam się zastanowić i bardziej skupić na tym, żeby tego nie robić w momencie strzelania amunicją bojową, ostrą. Natomiast warto też wspomnieć o tym, że nie jesteśmy w stanie nad tym w 100% zapanować tylko przy treningu na sucho, ponieważ recoil anticipation, czyli uprzedzenie odrzutu, jest reakcją podświadomą. Niemniej jednak Mantis pomaga nam ją zrozumieć. To jest jakby istotna sprawa, dlatego jeżeli ktoś zdaje sobie z tego sprawę, że ten błąd się u niego pojawia, Mantis może pomóc. Natomiast jeżeli mówimy o strzelaniu przez osoby na wysokim poziomie, Mantis jest rewelacyjnym narzędziem do treningu w domu. Naprawdę, jest po prostu rewelacyjny. Mi pozwala na to, żebym rzeczywiście mógł sprawdzić pewne rzeczy przy zmianie celu, przy weryfikacji różnych mechanizmów spustowych. Dla mnie to jest narzędzie. Po prostu. Ale też jest świetną zabawą, kiedy się siedzi przy stole z kolegami i teraz ty. Do komunikacji Mantis wykorzystuje protokół Bluetooth, który łączy się z aplikacją w telefonie. Tak. Sama aplikacja ma multum możliwości Tak. i żeby nie zanudzać widzów, powiedz mi, z jakiego trybu Ty najczęściej korzystasz, według Ciebie jaki ten tryb jest najbardziej przydatny, pożyteczny? Ja jestem prostym człowiekiem, lubię proste rozwiązania, dlatego moim ulubionym trybem jest trening otwarty. Przede wszystkim dlatego, że sam mogę zarządzać jakby nad tą formą treningu, który sobie buduję, bazując nad treningiem otwartym. Są też inne tryby, które są interesujące. Jest trening na przykład do bycia i prezentacji, który też jest przeze mnie często wykorzystywanym trybem. Jest wartościowy, dlatego że często kiedy ścigamy się sami ze sobą, robiąc na przykład part-time na timerze,
i robimy dobycie prezentacji z pistoletu, to często ten strzał jest na tak zwany odwal się. Mantis ma ciekawą funkcję, nie zalicza strzału, jeżeli on się nie znajduje w pewnej strefie, czyli jeżeli przyrządy nie są zgrane i nacisnę na spust, to on nie zalicza tej próby. No i to jest Więc super. informuje nas o tym, że ten proces dobycia i prezentacji był po prostu wykonany nieprawidłowo. To jest zdecydowanie wartościowe. Tak, zauważyłeś. Wszyscy idziemy na szybkość, zapominając o dokładności, o precyzji. To jest oczywiście. niestety, to nas gubi podczas późniejszego strzelania. Co jeszcze byś powiedział? Jakie jeszcze możliwości daje funkcja? Bo pamiętam, że tutaj jest możliwość ustawienia konkretnego modelu broni, tak? Tak, Mantis pozwala na wykorzystanie jakby tego urządzenia i aplikacja pozwala na wykorzystanie tego urządzenia zarówno na pistoletach, jak i karabinkach. Więc to jest też istotna kwestia. I rzeczywiście mamy takie dość szerokie drop-down menu, w którym możemy wybrać model pistoletu lub karabinka, na którym montujemy dane urządzenie. Nie wiem, czy to ma jakiś tam związek z kulturą pracy danego systemu, ale na pewno pozwala nam na Odróżnienie. w tak, taki i na sposób. łatwe odróżnienie tego, jeżeli pracujemy na kilku pistoletach, tak jak ja montuję go na różnych rodzajach swojej broni, to mam po prostu łatwe rozróżnienie tego, jak wyglądały moje treningi, Wyniki. tak, czy moje wyniki na danym modelu. Także jest to bardzo kompletny system. Mateusz, wykorzystanie Mantisa. Dla kogo, gdzie i kiedy? Tak jak mówiłem na początku, Mantis pozwolił mi na to, że polubiłem trening na sucho. Także Mantis to jest generalnie super. Jest progres. Tak, to jest super zabawa, ale też bardzo dobre narzędzie dydaktyczne. Zasada strzelania z pistoletu jest bardzo prosta. To, co chcemy osiągnąć, to jest to, żeby pistolet się nie poruszył w momencie strzału, tak? Czyli wylot lufy, aby trafić w cel przy zgraniu przyrządów celowniczych, wylot lufy powinien być nieruchomy tak naprawdę. Czyli w momencie, kiedy przełamujemy spust, ta lufa zostaje w tym samym miejscu. I Mantis dokładnie to nam pokazuje. Pokazuje nam cały ten proces tego, co się dzieje w momencie, kiedy naciskamy na spust, czyli jak zaczynamy manipulować pistoletem, czy on gdzieś tam zmienia swoje położenie. Według mnie nie ma lepszego narzędzia na rynku aktualnie, Przynajmniej w tej cenie. dokładnie To i trzeba też to jakby, podkreślić. które pokazuje i daje taką możliwość, żeby rzeczywiście w warunkach domowych zweryfikować swój proces naciskania na spust i tego, jak pracujemy na tym pistolecie. Czy mamy też tą powtarzalność chwytu. Jeżeli jesteśmy strzelcem świadomym, to będziemy pamiętać, żeby nie robić tak zwanego przysłowiowego kalafiora, tylko żeby rzeczywiście trzymać ten pistolet prawidłowo i wtedy rozpoznawać tą pracę na spuście. Do testowania tego, w jaki sposób naciskamy na spust, do pracy precyzyjnej na spuście, Mantis to jest urządzenie rewelacyjne. Do tego treningu, do bycia i prezentacji, tak jak mówiłem, świetna rzecz. Po prostu musimy wziąć pod uwagę to, że jeżeli jest zamontowany na dole lufy, no to musimy mieć kaburę, która po prostu go pomieści, tak? Więc to jest jakby jedna rzecz, o której należy pamiętać. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, którą odkryłem ostatnio, gdzie Mantis okazał się niezwykle przydatnym narzędziem badawczym. Niedawno przesiadłem się na pistolet Sig Sauer i miałem wybór kilku spustów do tego pistoletu i tak naprawdę nie wiedziałem, który spust jest dla mnie najlepszy. W sensie za każdym razem miałem takie odczucia, że tu jest fajnie w zasadzie, więc nie mogłem podjąć decyzji, więc postanowiłem podejść do problemu w sposób badawczy. Naukowo. Tak, rozpisałem sobie trening na sucho, który pozwolił mi na podzielenie tego na... Miałem kilka cyklów i każdy cykl był podzielony na naciskanie spustu w inny sposób. Czyli fire on demand, czyli ściągnięcie bezpośrednie całej drogi języka spustowego, potem wybranie luzu delikatnie, szybkie przełamanie, etc. I powtórzyłem to kilkukrotnie dla każdego z języków spustowych. Na podstawie tego wyliczyłem średnią, która pozwoliła mi na wybranie najlepszego spustu, który pozwolił mi osiągnąć najlepszy wynik. Także wykorzystałem Mantisa do celu badawczego i to mi też dało pewność, że wybrałem dobry spust. Mantis okazał się bardzo przydatny nawet do tego. Czyżby Mantis był taką różą bez kolców? Nie ma słabych stron? Wszystko Tak. jest... Naprawdę. Oczywiście, że ma, natomiast nie ma ich zbyt wiele. Ja tak naprawdę znalazłem dwie. Będę szczery, nie są zbyt poważne. Pierwsza rzecz, którą zauważyłem, to funkcja wymiany magazynka, w sensie jest trening wymiany magazynka. To już było mnie za szybki I to jest ten problem, że Mantis mierzy czas, zakłada, że strzał, wymiana magazynka i strzał w pistolecie zajmuje strzelcowi powyżej 2 sekund. Jeżeli jest to zrobione poniżej tego czasu, to Mantis nie zalicza wyniku. Może chodziło o to, że w kurtce puchowej... Nie wiem, możliwe. Niestety nie było funkcji kurtka puchowa, także wybrałem tę, która była Czyli bazowa. nie ma tych funkcji najważniejszych. Nie ma funkcji kurtka puchowa, to jest jedyny problem. Także jeżeli ktoś robi rzeczywiście te speed reloady trochę szybciej, to może być problem, bo Mantis może tego nie złapać. Ale ma świadomość tego, że robi szybko, więc... Tak, także to jest ta kwestia, natomiast nie jest to z założenia urządzenie tylko do tego, ma naprawdę dużo innych rzeczy. I kolejna rzecz, która jest dla mnie jakimś tam problemem, jest to, że to nie jest kwestia tego, że to jest tylko na rynku polskim, tylko Mantis po prostu, ktoś, kto programował to urządzenie, wykorzystał w Mantisie tak zwany pie chart, czyli taki stary wykres tego, że jeżeli
zrywam strzał w danym kierunku, no to jest trzymam to, palce to w trzymam ten. palce w ten sposób albo w ten sposób. Bazując na naszym doświadczeniu wiemy, że po prostu nie zawsze jest to ten powód, więc warto jest to po prostu zweryfikować, żebyśmy mieli jasność. Mantis pokazuje bardzo dokładny wykres tego, co się stało z pistoletem. I na tym powinniśmy bazować, na tym, co pokazuje nam rzeczywiście ten diagram. I wtedy mamy naprawdę bardzo jasną informację. Ja zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czas ładowania, czas działania. Chodzą legendy, że Mantis ma bardzo długi czas pracy baterii. Piotrek, będę z tą szczery, nie mam pojęcia, bo mam go od 3 miesięcy, ja ani razu go nie ładowałem. Okej, dobra, Także wydaje mi się, że to działa. to chciałem usłyszeć w jakiś sposób, ale Tak, sam się to o tym naprawdę, przekonałem. to jest prawda. Także tutaj nie ma wątpliwości co do tego. Wielkimi krokami zbliżamy się ku finałowi i podsumowaniu systemu Mantis. Mati, Tak. według Ciebie, czy warto, czy to się naprawdę sprawdzi? Ja podchodziłem bardzo sceptycznie do tego urządzenia, dlatego że nie lubiłem treningu na sucho. To urządzenie spowodowało, że zmieniło się moje nastawienie, ćwiczę na sucho dużo więcej, mam z tego przyjemność, frajdę, widzę efekt. Mantis jest wart tych pieniędzy, jeżeli po prostu kogoś na niego stać, żebyśmy mieli jasność. Uważam, że tak, to jest pożyteczne urządzenie do treningu strzelskiego. Zastąpi trenera, czy wspiera raczej trenera? Wspiera, nic nie zastąpi No trenera, właśnie. nie zastąpi tego YouTube, nie zastąpi tego nic. Problem jest taki, że ludzie często nie zdają sobie sprawy z popełnianych przez siebie błędów. To jest bardzo duża pomoc dydaktyczna, naprawdę bardzo. Dla mnie, jako dla instruktora czy trenera jest to niesamowicie duża pomoc, tak? Czyli ograniczamy wydatki związane z amunicją, możemy trenować w dobie pandemii, która za chwileczkę się prawdopodobnie znowu zakończy. Dokładnie, zaraz będziemy mieli setny lockdown. Musimy też wziąć pod uwagę to, że aktualnie mamy dość duży problem z dostępnością amunicji. Jej cena drastycznie wzrosła, niemalże dwukrotnie. Także też musimy to wziąć pod uwagę. Nie wiemy, jak to się będzie dalej kształtować. Mantis pozwala nam na zachowanie względnie dobrej sprawności strzeleckiej. Także ja jestem zielone światło. Go! Tym optymistycznym akcentem chcemy się pożegnać. Mateusz, dziękuję Tobie za... Dzięki wielkie, naprawdę wielkie dzięki. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli Wam się podobał, to wiecie co zrobić. Przywalcie w dzwon, subskrybujcie nas i DTF Solutions. Dziękujemy i zapraszamy do kolejnego filmu. Do zobaczenia, wielkie dzięki.